Witajcie, witajcie, to wasz ulubiony amerykański agent federalny. Ej, nie żartuję, ktoś mnie naprawdę około pół roku temu oskarżał o bycie agentem federalnym. Ta osoba niewątpliwie żartowała, ale jednocześnie ta sytuacja była dosyć zabawna. Powód? Bo wiedziałem, jak działa hodowla tkankowa mięsa w laboratoriach. I próbowałem rozwiewać parę mitów na ten temat wśród osób, które były jak: o, nasz rząd chce nas zabić. Apparently, jeśli orientujecie się w tym, jak działa świat, postępy w nauce itd., to jesteście agentami federalnymi USA. I don't make the rules. Sorry. Blame the TikTok. Mam tylko jedno pytanie. Kiedy zacznę dostawać za to wypłatę? Anyway, witajcie w kolejnym vlogu. Vlogu o niczym. Vlogu, do którego niezbyt się przygotowałem. Jak zwykle zresztą. Mam kilka wizji, które chciałbym poruszyć. Zapewne zapomnę połowę z nich w trakcie. Więc może niech to po prostu będzie filmik z rodzaju co tam u mnie ostatnio. I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Przeżyliśmy heatwave. Jeśli ktoś nas zna, to wie, że my tragicznie tolerujemy wysoką temperaturę. Jeśli ktoś wie, jak to jest być na antydepresantach, które są stymulantami, chyba większość antydepresantów jest stymulantami, bo SSRI również, mniejsza, to wie, jak bardzo ciężej robi się w upale. To jest nasze ulubione combo. Więc tak, przeżyliśmy pierwszy heatwave, chowając się w piwnicy z stanem umysłowym takim, że wygrałaby w jakimkolwiek konkursie wiedzy ogólnej czy podstawowych zdolności kognitywnych. Cegła z nami wygrałaby, cóż. Ale ostatnie kilka dni znowu czujemy się trochę bardziej żywi. By the way, jak się zapewne domyślacie, kłamią. Jakiś czas temu, to już z miesiąc temu, odbył się koncert Horizonu i goddammit daj czadu. Ja się naprawdę nie spodziewałem, że ten koncert będzie aż tak ciężki i muszę się pożalić. Nie jestem w stanie teraz słuchać aż z takim uwielbieniem ich albumu Posthuman Next Gen po tym koncercie, bo zwyczajnie koncert rozwalił wszystko. A mantra, którą zagrali... Jezus, ja się nie spodziewałem tego, ale tak świetnie brzmiała mantra, właśnie zagrana ciężej, agresywniej, a niekoniecznie tak, wiecie, popowo. W ogóle cała oprawa wizualna była niesamowita. Między Knocked Loose a Horizonem, kiedy opuściłem na chwilę tę halę, przeżyłem prawie że najgorszy atak paniki w całym moim życiu. Ale to najgorszy. Ja nie zmyślam. To była katastrofa. Nagle zdałem sobie sprawę, że znajduję się w miejscu, gdzie dookoła mnie jest... Zaraz, ile to było? 18 000 osób w jednym miejscu? Ja byłem bliski wzięcia i ucieknięcia z tego budynku. Ja już czułem w pewnym momencie, że mnie zaczyna rzucać. Ja miałem ochotę rozwalać ściany, tłuc głową o nie, tylko i wyłącznie z przeciążenia i stresu. Gdybym wtedy poszedł do domu, to była tragedia, ale nie poszedłem do domu. I na całe szczęście moment, w którym zaczął się koncert Horizonu, jakimś cudem zapomniałem o wszystkich moich problemach. Nie, zero, ten koncert był niesamowity. Chociaż jak pewnie zauważyliście, merch, z którym wróciłem, to jest merch ich supportu, Knocked Loose, ponieważ uznałem, że energia na tym koncercie była świetna. Jakby, nie zostałem oszukany przez osobę, z którą poszedłem na ten koncert. To było coś fascynującego. I zaraz, gdyby to był koncert pewnego innego zespołu, o którym nie wspomnę, bo dostatecznie dużo uwagi ode mnie dostają i nie chodzi nawet o nich, tylko o ich hejterów, gdzieby ci hejterzy zastosowali tę samą kategorię oceniania, czy koncert był dobry, czyli to, jak bardzo tłum się rzuca, to podoba mi się, że uznaliby, że Knocked Loose w ogóle byli beznadziejni, bo przecież ten tłum nie próbował wyskoczyć, z samych siebie stanąć obok i tańczyć pogo z sobowtórami, ale ja nie wiem, czy ja wcześniej... Nie, byłem wcześniej na generalnie evencie muzycznym, który był tak hipnotyzujący, tak prawie, że wywołujący trans i to było techno. To było techno party? Nie jakaś nędzna klubowa, od razu mówię. I to było niesamowite. To było niesamowite, jak oni grali, że ja dosłownie czułem w pewnym momencie, jakby świat nie istniał. Istniała tylko scena, istniał dźwięk, który czułem w całym ciele i z jakiegoś powodu prawie nie mogłem się ruszać. I to nie był stres, to była dysocjacja, ale taka... No po prostu. Koncert by trwał 3 godziny, możliwe, że wpadłbym w książkowy przykład transu. Niesamowity zespół. Jeśli ktokolwiek z was miałby okazję zobaczyć ich na żywo, naprawdę polecam.
Więc tak, to było tyle z koncertu. W ogóle wracając z koncertu było zabawnie, bo mi się przypomniał bardzo Woodstock. Wiecie, przepełnione tramwaje, ścisk. W ogóle to nie była moja ulubiona część tego dnia, powrót do domu tym zatłoczonym tramwajem. Przypominał mi się strasznie Woodstock. Akurat ta negatywna część, bo jak wracałem z Woodstocka, wszystko również było przepełnione, przepchane, z tą różnicą, że wszyscy byli nieprzytomni. Ale byłem jeszcze tak nabuzowany na szczęście tym koncertem, że jakimś cudem przeżyłem fakt, że nie miałem 2 centymetrów sześciennych wolnego powietrza wokół siebie. I nie ma tak polska kultura koncertowa, bo jedziemy tym tramwajem i nagle ktoś zaczął śpiewać jakąś piosenkę zespołu, który jest znany z tego, że robi chrześcijańską muzykę. Polacy potrafią wszędzie znaleźć okazję do tego, żeby śpiewać religijne piosenki i cały tramwaj zaczął to śpiewać. Cały tramwaj. To się rozprzestrzeniło jak choroba. To się rozprzestrzeniło jak choroba na tyle, że jak wysiadałem z tego tramwaju, to coś mi strzeliło do głowy i ja próbowałem zastartować They Will Not Erase Us od TX2, ale oczywiście nikt by się nie przyłączył Rise. Niemniej, tak patrząc na to z perspektywy teraz, ja miałem odwagę śpiewać w tramwaju. Co koncerty robią z ludźmi? Od jednej osoby, która się bardzo interesuje neurologią, tym jak działa mózg, jak na mózg działają różne rzeczy, dowiedziałem się, że podobno takie koncerty dają efekty podobne pod postacią wyrzutu, wiecie, neuroprzekaźników i tak dalej, podobne do niektórych środków psychoaktywnych, na przykład do MDMA. Ciekawe, na ile to jest prawda. W każdym razie 18 000 osób raczej na pewno przez kolejny tydzień miało coś, co według tej samej analogii było zwyczajnym zjazdem. Wyczerpaną serotoniną, wyczerpaną dopaminą. Jeśli ktoś z was się zastanawia, dlaczego istnieje właśnie coś takiego jak depresja postkoncertowa, to jest właśnie z tego, co się orientuje, powód. Dlaczego to występuje. Dosłownie. Także to by było tyle na temat koncertu. Co tam dalej? Co tam jeszcze można opowiedzieć o ciekawych rzeczach, które się u mnie ostatnio dzieją? No tak. W lutym znowu pojadę do Warszawy. Na ilu już platformach? Na 2 platformach się żaliłem. Okej, to był jeden materiał, ale postowanie na 2 platformach znaczy żaliłem się na 2 platformach, że nie udało mi się pojechać do Warszawy poprzednim razem na koncert TX2. Zresztą to i tak chyba nie było najlepsze show, jakie byli w stanie dać, po prostu przez ograniczenia koncertowni. Podejrzewam, że wysokość sceny, fosa i tak dalej nie były ulubionym elementem Ewa na tym koncercie. I po prostu myślę, że klub, w którym będzie się odbywał ten koncert, czyli Hydrozagadka ogółem, jest chyba dużo bardziej w ich stylu, chyba będzie pozwalał, hopefully, na dużo więcej interakcji z tłumem. Co jest z tym lutym i Warszawą? Będę tam tym razem 2 dni, ale Zebroid, po co 2 dni? Przecież ty nie lubisz wyjeżdżać na długo z domu. Dla ciebie to jest długo. No, bo wiecie, my jesteśmy very important pigeon. A wiecie, skusiłem się na VIP-a, ponieważ z tego co wiem, oni właśnie są jednymi z tych fajnych zespołów, gdzie nie traktują ludzi na VIP-ie taśmowo, tylko faktycznie jest tam interakcja, więc jestem przerażony, podekscytowany. A w ogóle z racji tego organizują coś, pewną akcję i niedługo dowiecie się o tym więcej. Dobrze, że to są Amerykanie i nie mówią żadnym bardzo specyficznym dialektem ani slangiem. To ułatwia. Niemniej jestem przerażony. Ale tak, będę w Warszawie 2 dni, więc tym razem może będę mieć okazję coś pozwiedzać. Może odwiedzę cmentarz, bo poprzednim razem ogółem polecono mi właśnie, że tam jest przepiękne cmentarzysko. Jeśli lubię podziwiać sztukę cmentarną, rzeźby, więc może to się uda. I zobaczymy. Dajcie znać, czy ktoś z was może też będzie na tym koncercie w Warszawie. Jeśli tak, to może się spotkamy. Przyznam, że trochę się boję, że to będzie koncert, który generalnie wypruje mnie z resztek sił.